Siemanko, dzisiaj wykonamy jeden z wielu akcesoriów dla fotografa, więc zabieramy się do roboty. Wykonamy dzisiaj etui na duże karty pamięci SD. Są tutaj 4 wzory, w zależności kto ile będzie potrzebował. Ta największa wersja będzie mieściła 8 kart. Tutaj mamy jeszcze potrójną, podwójną i pojedynczą, czyli będą 2 karty tutaj razem. Standardowo wycinam, odrysowuję na brystolu i składamy to za moment ze skóry. Wykonam poczwórne etui, wszystkie mniejsze wersje będzie się robiło identycznie, tylko po prostu będzie mniej szycia. Teraz odrysuję na brystolu i wyznaczę otwory. Tutaj mamy teraz 2 opcje na wykonanie prac. Możemy wszystko dookoła sfazować, wypolerować i później tylko końcowo zszyć, albo tylko wypolerować górne krawędzie, skleić, zszyć i dopiero zrobić tutaj podwójną krawędź i polerkę na niej. Także w zależności kto jak woli. No ja w przypadku takich małych etui to jednak preferuję sfazowanie wszystkiego naokoło, wypolerowanie i dopiero zszycie, bo też jest tutaj taka sytuacja, że jak my to zegniemy na pół, to tutaj mamy kawałek pojedynczej krawędzi i podwójne będą po 2 końcach. Więc tutaj wstępnie trzeba by było zrobić polerkę już tego małego odcinka i dopiero później obrabiać tą podwójną sklejoną krawędź. Więc w zależności kto jak chce. Krawędzie sfazowane, więc teraz polerka. Krawędzie wypolerowane, więc robię otwory. Otwory zrobione, więc w sumie można byłoby już składać, ale jest jeszcze jedna rzecz. Na tym wykroju jest jeszcze dodatkowa linia. Teraz musimy przeciąć ten wykrój na tej właśnie kresce. I odrysowałem wzdłuż tej krawędzi linię. Teraz po drugiej stronie. Ta linia jest nam niezbędna, ponieważ składamy tą skórę na pół. I aby uniknąć ewentualnych pęknięć albo trudności z samym złożeniem skóry, warto wykonać tutaj lekkie nacięcie, tak żeby skóra poddawała się w tym miejscu. Przykładowo można użyć do tego takiego narzędzia. Otrzymaliśmy lekkie wgłębienie i ta skóra w tym miejscu sama się załamuje. Mamy też fajną tutaj krawędź wyznaczoną. Dzięki temu wszystko nam się ładnie składa. Ta krawędź jest tu też estetyczna. Nie ma tutaj zbyt dużych naprężeń. Pościeliśmy na grubości tą skórę i tutaj jest też miejsce, żeby ona się zagięła. Więc teraz możemy przechodzić do szycia. Tutaj też nie trzeba za bardzo nic kleić, ponieważ krawędzie mamy już obrobione. Całość zeszyta. Teraz sklepujemy szef. Fajnie tutaj krawędź się zagięła. Nie jest taka wybrzuszona. Polecam zaopatrzyć się w taki pilniczek. Tutaj w nim kluczowa jest właśnie ta rękojeść. Jest bardzo gładka i końcówka jest lekko taka wygięta w dół. Można trochę popracować nad każdą taką kieszonką, żeby ją rozepchać i żeby później te karty nam dość gładko wchodziły.
na sam koniec impregnacja. Tak to wygląda z kartami, wszystko ładnie się mieści. Użyłem do tego skóry 2 mm. Ja zazwyczaj lubię robić takie rzeczy z grubszej skóry, więc wychodzi to dość ciasno. Trzeba to fajnie porozpychać, ale jeśli użyjemy cieńszych skór, to na pewno będzie to dużo luźniejsze. Ale jak widać tutaj też fajnie to chodzi. Solidnie się trzyma, nic nie wypada i to by było tyle. Pierwszy element zestawu gotowy. Zapraszam Was na kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć!